Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Krok za Krokiem Studio. Dzień dobry. Dzisiaj idziemy na Śnieżnik 1425. Tak wysoko nas jeszcze nie było. Pierwszy punkt wyprawy na Śnieżnik to zaparkowanie samochodu i wierzcie mi, jest to wyzwanie. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy około godziny 9 rano i już właściwie wszystkie parkingi w Międzygórzu są zapełnione. Parking, na którym udało nam się znaleźć miejsce, to parking pod skocznią. Celowaliśmy w ten parking i się udało. Dlaczego pod skocznią? Ponieważ tutaj działała skocznia narciarska. W tej chwili rzeczywiście już nie zostało po niej ani śladu, natomiast został ślad w nazwie parking pod skocznią. Polecamy go Wam, jak tylko będzie miejsce. Protip, bądźcie wcześnie rano, bo inaczej czeka Was tutaj naprawdę długie poszukiwanie. Czerwony szlak z Międzygórza nazywany jest autostradą na Śnieżnik, bo wygląda tak, zaraz Wam pokażemy jak, a poza tym prowadzi cały czas ładnie doliną rzeki Wiliczki, więc jest malowniczo, słyszymy jak szumi woda. O, proszę bardzo, dowód na to, że idziemy czerwonym szlakiem. Jest to oczywiście część głównego szlaku sudeckiego, a wygląda jak autostrada. No i nie wiem, czy to jest zachęta, czy to, co Małgorzata mówiła, to jest coś, co miało wzbudzić we mnie większą chęć podążania tym szlakiem. Słuchaj się, jak ładnie strumyk, jak Adrenalinę wilka. czy coś, bo te autostrady to naprawdę już wychodzą mi bokiem. Mam nadzieję, że cel, który osiągniemy, to naprawdę mi zrekompensuje tą nudę. Przestań marudzić, tylko spójrz, jakie są okoliczności przyrody. Pokaż Państwu. No, rzeczywiście, no, obrazek jest tutaj dość, jest ładny. No dobra, takie widoczki mnie przekonują, ładnie jest, szemrze pięknie tutaj ten potok. Spójrzmy z drugiej strony. O, właśnie tak. Słuchajcie, wszystko się zgadza. Gdy strumyk płynie zwolna, rozsiewa zioła maj, bo jest 2 maj i nawet, no jak przymkniemy oko, możemy pomyśleć sobie, że to jest Stokrotka Polna. Nie jest oczywiście, ale wiecie, no piosenki pasuje. I wszystko byłoby fajnie, gdyby nie to, że naprawdę nie chcecie, żebym zaśpiewała. W duszy mi gra, ale wierzcie mi, dla dobra tego kanału śpiewać nie będę. Ale w głowie słyszę melodię. Pierwszy przystanek na trasie. Wiatka 3 Dęby. Akurat zatłoczona, więc nie będziemy tutaj stawać. Natomiast istotna informacja, szlak tutaj zakręca, więc patrzcie na oznaczenia, ponieważ internetu nie ma. Nie ma zasięgu, nie ma internetu. Oczywiście mamy mapę offline, spokojnie, damy radę, ale nawet gdybyśmy nie dali, to po prostu pójdziemy za tłumem, bo rzeczywiście tłum na Śnieżnik zdąża. Śmialiśmy się, że nie pojedziemy na Śnieżkę, ponieważ podobno teraz to nawet do 10 000 osób dziennie potrafi wejść na Śnieżkę z racji dni wolnych i weekendu, bo dzisiaj też jeszcze dodatkowo sobota. Wydawało nam się, że Śnieżnik będzie lepszym rozwiązaniem. Pewnie jest, ale czy optymalnym? No nie wiem. Idziemy dalej. Zobaczcie, mapy pokazują nam autostrady ciąg dalszy, tak? Natomiast szlakówka wskazuje nam wspinaczkę. Zapewne to jest dookoła, to jest szybciej. Wybieramy trasę szybciej, zwłaszcza rzeczywiście, że idą tam inni. Więc idziemy nadal czerwonym szlakiem, a trasę rowerową zostawiamy dalej.
Jak tam, Maciuś? Nadal tak łatwo, przyjemnie i nudno? No, Już zrobiło się nieco bardziej ekstremalnie. zrobiło się aktywnie przynajmniej. Przerwa na piciu. Wiem, że na górze będzie 5-6 stopni chłodniej niż na dole, ale rozgrzani marszem musimy ściągnąć górę i się czegoś napić. Pierwszy przystanek po 1 kilometrze. Zmiana ubranka, termo. Jedni ściągają, inni zakładają. Jednym ciepło, drugim zimno. Także 1 kilometr zrobiliśmy 24 minuty. Słuchajcie, minęliśmy właśnie małe, słodkie dziewczynki, 3 malutkie, które sobie śpiewały maszeruję sobie raz i dwa. No to wiecie, trochę wstyd, że my człapiemy bez pieśni na ustach. Idziemy dalej. Zdaje się, że troszkę zaoszczędziliśmy, idąc takim dużym przewyższeniem. I tak jak mówiłam, nie wiem czy ty, Macieju, jeszcze zatęsknimy za naszą szeroką, szutrową drogą. Zatęskniliśmy i oto i one. Także teraz czas na wyciszenie oddechu. Powolutku idziemy sobie dalej, trawersując. Notabene powiem wam tak, codziennie chodzę ponad 5 kilometrów, czasami 2 razy po 5, czasami raz 7, raz 5. A właśnie celem nabrania kondycji i chodzenie po nizinach to jest nic w porównaniu z chodzeniem na śnieżnik albo jakąkolwiek inną górę. Człowiek niby wiedział, ale jednak się łudził. Zwróćcie uwagę, jak naturalnie tworzą się drzewka bonsai. Tak? No, spadają nasionka, one nie mają miejsca, nie mają gdzie rosnąć. Rosną w niewielkiej ilości ziemi pomiędzy kamieniami i tworzą się takie naturalne, maleńkie drzeweczka. I rzeczywiście wygląda to po prostu uroczo. Naprawdę fajnie. Warto czasami po prostu zerknąć sobie na boki. Po około 300 metrach marszu, ponownie tą autostradą, dochodzimy do kolejnego Tu masz. rozwidlenia. O, tutaj wam pokażę. Czekajcie. Tak jest. A my, tu idziemy do góry. Małgorzata coś tam klapie. Napijemy się jeszcze. Daję znać, że jeszcze sobie staniemy i się napijemy. A tu jak widzicie, wszyscy już skręcają na ukos do góry. Także znowu będzie trochę bardziej stromo. Znowu potrzeba nam energii. Nie, autostrada autostradą, ale to, co przemawia za tą trasą, to jest urozmaicenie. No bo jednak trochę idziemy na ostro do góry, potem znowu trochę odpoczynek, a teraz ponownie idziemy takim fajnym tutaj duktem, troszkę innym, więc też jest delikatnie inaczej. No i to jest interesujące. Poza tym strumyczki, gdy strumyk płynie zwolna, naprawdę sympatycznie i fajnie. Jak się taką ma piękną żonę, jak się idzie w nią, to w ogóle każda trasa jest łatwiejsza. Wniósłbyś na rękach. Zobaczcie, jak jest pięknie, a jaka jest alternatywa. No cóż, mogłabym w sobotę siedzieć w domku i na przykład pielić ogródek, ale proszę, wybieram takie widoki, nawet jeżeli trzeba się zmęczyć. Wasze zdrowie. Dochodzimy do kluczowego
punktu naszej trasy. To jest coś, o czym marzyliśmy od ostatnich 2 kilometrów. I tada! Rezerwat przyrody. Szukam biletów. Gdzie mam? Czy kupiłem? Czy nabyłem? Czy mnie tutaj Nie, słuchajcie. jakaś straż? Oczywiście nie jest to Park Narodowy, tylko rezerwat. A kluczowym punktem, za którym tęsknimy, jest schronisko. Mam nadzieję, że niedługo do niego dojdziemy. Na razie rezerwat. Szukamy niedźwiedzi teraz. Muszą być w rezerwacie. Według mapy zostało nam 2,6 km, czyli no, bliżej niż dalej. Idziemy, słuchajcie, coraz cieplej. Miało być zgodnie z wysokością coraz chłodniej, ale ponieważ dzień się robi naprawdę bardzo słoneczny i ciepły, to nie odczuwamy tej zmiany temperatury w związku z wysokością. Także chyba nie mogliśmy sobie wymarzyć lepszej pogody. Słuchajcie, idąc po takiej ścieżce, która wydaje się no w sumie bezpieczna, to mimo wszystko patrzcie pod nogi, bo wystarczy się potknąć i można spaść naprawdę i zrobić sobie krzywdę w najlepszym wypadku. Słuchajcie, ta traska jest naprawdę bardzo urokliwa. Kochanie, zatem odwołujesz to wszystko, co mówiłeś na początku? Że nudno, coś tam słyszałam, hop, 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 że wymyślam nudne góry. Co zatem, kochanie, teraz powiesz? A teraz powiem, że wolałbym mimo wszystko iść w góry wysokie, ale ta trasa jest fajna, czasem zacieniona, czasem w słoneczku, którego nam ciągle brakuje, ale spójrzcie, no robi to robotę, magiczny las. Niewątpliwie fajna sprawa. Tak Maciej marudzi, że chce iść w wysokie góry. A czy Maciej wie, że Śnieżnik to jest jedyne miejsce w Polsce poza Tatrami i Karkonoszami, gdzie występuje piętro alpejskie? Powyżej 1200 metrów las ustępuje kosodrzewinie i tym wszystkim innym małym krzaczorkom i mamy piętro alpejskie. Także nie ma tak, że tutaj jakaś zalesiona mała górka Sudety, ale z piętrem alpejskim. Co to za niedźwiedź tam u góry? Ostatni charakterystyczny punkt przed schroniskiem. Błagam Cię, nie spadnij. Czyli Kozie Skały. Przynajmniej tak nam to pokazuje nawigacja. Także teraz widzimy się na schronisku. Tak, nadal chcę usłyszeć, jak marudzisz, że trasa nudna, autostrada i w ogóle nie fajnie. Proszę bardzo, słucham małżonka teraz, który przyznaje żonie rację i mówi, myliłem się. Ładnie, ładnie. Ładnie, ładnie. Taki sobie oto strumyczek to fajny pretekst do tego, aby pogadać o tym, że Śnieżnik leży na europejskim dziale wód. I nasza strona polska należy do Morza Bałtyckiego, a od strony czeskiej należy do Morza Czarnego. Między innymi poniżej szczytu od strony czeskiej mamy źródła Morawy. Pewnie tam nie zejdziemy, bo pozostajemy po stronie polskiej, ale warto wiedzieć, że gdybym tam puściła łódeczkę, to by dopłynęła do Morza Czarnego. A to zapewne będzie w Bałtyku.
Na szczycie nie ma pieczątki, więc przybijemy sobie tutaj, ale obiecuję, że wyjdziemy. Schronisko na Śnieżniku powstało w 1871 roku i zawdzięczamy je, jak wiele tutaj rzeczy, Mariannie Orańskiej, naszej księżniczce, która tutaj bardzo się zasłużyła. Słuchajcie, jedzonko było tak dobre, albo my tak głodni, że nie zdążyliśmy nawet nagrać. Pyszne naleśniczki, polecamy, można płacić kartą, więc fajnie. Ruszamy, zostało nam mniej więcej 1,5 kilometra na szczyt. Zaglądamy do apteczek na szlaku. Tę zawdzięczamy Fundacji Orlenu. I jak zawsze, naprawdę wielka cześć i chwała. Słuchajcie, pełno. Oby oczywiście się nigdy nikomu nie przydarzyło, ale jeżeli już, to jest. Jestem dumna z Fundacji Orlen, że robi coś takiego. Jestem dumna z naszych turystów, że nadal tutaj jest pełne wyposażenie, żeby powiedzieć bardzo oględnie. Także super, super, super. Może być, że ten etap naszej wyprawy, czyli leżenie sobie pod schroniskiem na trawce, to będzie mój ulubiony. Słuchajcie, najfajniejsza sprawa, najedzeni, Tak. zrelaksowani trochę. Tak. Oddajemy się teraz słoneczku trochę i po prostu, o Jezu, jak przyjemnie. Mimo, że ludzi jest trochę wokoło, mimo, że jest gwar, to jednak można sobie na takiej polanie znaleźć takie miejsce odosobnienia, gdzie można po prostu poobcować z naturą. Polecam wszystkim, którzy się jeszcze zastanawiają nad tym, czy pójść gdzieś w góry, czy nie w góry, czy na spacer, czy coś. Idźcie. Idźcie. Znajdziecie sobie fajne miejsce do poleżenia. Zanim człowiek sobie zrobi taką długą przerwę, to się warto zastanowić, bo potem się strasznie nie chce. A przewyższenie, powiem wam, jest takie dość istotne, tak bym powiedział. Trzeba spalić te naleśniczki. Trochę trzeba pospalać, to prawda. Jak widzicie tutaj za mną, mieliśmy policję i straż leśną, którzy nas napomnieli, no bo chcieliśmy oczywiście wam pokazać, co chcieliśmy. Chcieliśmy wam pokazać słowika, chcieliśmy wam pokazać wieżę triangulacyjną. Chcieliśmy sobie tutaj tylko piknikować, zwłaszcza, że no widzimy osoby, które tu siedzą, ale no niestety Państwo zwracają wszystkim uwagę, że jesteśmy w rezerwacie, co oczywiście rozumiemy, że możemy się poruszać tylko po wybranych ścieżkach, po wyznaczonych ścieżkach, a tutaj, jak widzicie, te barierki oznaczają miejsce, w którym możemy być, a my jesteśmy w miejscu, w którym nie możemy być. Spotkaliśmy czeskiego strażnika przyrody, który, bo tutaj mają jakiś swój zlot chyba, który nas uświadomił, że wszystkie te zakazy, o których wam mówiliśmy, obowiązują tylko tutaj, po polskiej stronie, tak? Czyli tutaj tylko w tej zagrodzie możemy posiedzieć, ale za chwileczkę zobaczycie, jak miniemy granicę po czeskiej stronie,
te zakazy już nie obowiązują. I tam możemy pójść i zobaczyć słonika, możemy zobaczyć źródła Morawy i możemy zobaczyć ruiny starego schroniska Liechtensteina. Także słuchajcie, szybciutko idziemy, żeby się nie narazić na mandat. Szybko przechodzimy na czeską stronę i tam sobie popiknikujemy. Będąc na szczycie śnieżnika, no nie można udawać, że się nie widzi tego słonia w składzie porcelany, czyli tada, największego blendera w Polsce. Schronisko tutaj powstało w 1899 roku i działało bardzo długo, natomiast było w bardzo, bardzo złym stanie technicznym. W 1973 roku, czyli równo 53 lata temu, zostało wysadzone w powietrze. Podobno można je było jeszcze uratować, ale postanowiono, wysadzono, koniec. W 2022 roku powstało to, co widzicie za mną. Założenie było takie, że ma chronić turystów przed wiatrem, ponieważ tutaj są bardzo duże wiatry, w związku z czym jest w pełni oszklone, można sobie bezpiecznie tam wejść. Nie tak jak na śpiewającej Kłodzkiej Górze na przykład. Tutaj jest spokojnie i stabilnie, podobno. Natomiast od samego początku budziło liczne kontrowersje swoim wyglądem. Jak powiedziałam, naprawdę o gustach się nie dyskutuje. De gustibus non disputandum est, ale blender. Dziękuję. Gośka oczywiście na wieżę nie, bo lęk wysokości. Dobra, idę zobaczyć, jak to tam będzie u góry. Słuchajcie, jaka ciekawostka. Zobaczcie, jak tu wygląda. To jest niewiarygodne. Tyle lodu tutaj. Bardzo niebezpieczne podejście. Szkoda, że nikt tego tutaj nie naprawił. O, ta dolna część tego blendera od strony wewnętrznej jest metalowa, jak widzicie za mną, a od zewnątrz jest murowana. Wychodzimy teraz tutaj na wysokość powyżej tego murowanego i już zaczynają się widoczki. No i jestem na samej górze, Małgorzata została na dole z obawy przed wysokością pewnie. Ale słuchajcie, pierwsze wrażenia to takie, że idąc do góry, z uwagi na to oszklenie, nie czuć w ogóle ani wiatru, ani temperatury. Więc jest bardzo przyjemnie się idzie do góry. Dość szybko się wchodzi tutaj na sam czubek, że tak powiem. A u góry przy takiej pięknej pogodzie też tego wiatru nie czuć tyle. Także jest naprawdę bardzo fajnie i sympatycznie. No, widoki zapierają dech w piersi, bo rzeczywiście pogoda nas rozpieściła dzisiaj i no, przecudnie jest. Dobiegła końca nasza przygoda. Wróciliśmy do schroniska na Śnieżniku. Chwila chilloutu i wracamy do samochodu. Oczywiście dopiero wówczas
ta nasza przygoda dobiegnie tak całkiem końca, ale możemy już podsumować. Jak Ci się podobało, kochanie? A słuchajcie, no byłem sceptyczny, bo tak jak tutaj w Sudetach, to po prostu nudne są te szlaki i przynajmniej większość, albo tylko w moim odczuciu, więc Tylko w jego odczuciu. jeżeli macie inne zdanie, to napiszcie w komentarzach. Natomiast rzeczywiście czuję się zaskoczony, pozytywnie zaskoczony urozmaiconą trasą. To mnie rzeczywiście urzekło, fajnie, inaczej, była ekstremalna część, była część chilloutowa, no i fajny przystanek tutaj w schronisku i potem już bardzo wysoko, no może nie bardzo, ale pionowo troszkę do góry. Słuchajcie, było naprawdę fantastycznie. Nigdy jeszcze nie byliśmy tak wysoko. To jest rzeczywiście nasz najwyższy szczyt. Było naprawdę fajnie. To był świetny sposób na spędzenie takiej sobie soboty. Oczywiście lepiej by było, gdyby nie było tych dzikich tłumów, ale ponieważ sami jesteśmy elementami tego tłumu, to się nie awanturujemy, bo wszyscy mieli pomysł, żeby w taką piękną pogodę przyjść właśnie na Śnieżnik. Ale następnym razem to już musimy wymyślić naprawdę coś, co będzie... Słuchajcie, oglądajcie nas. Oglądajcie nas, bo w kolejny czwartek na pewno będzie jakaś kolejna przygoda, na którą Was serdecznie zapraszamy. Pamiętajcie, lajkujcie, subskrybujcie, no to co zawsze i piszcie komentarze. I jeżeli lubicie z nami podróżować, to nam jest naprawdę bardzo miło. I suby. Pa!